Paul Baran w końcu przestał pracować dla kogoś, założył własną firmę, jedną, drugą, trzecią, wcześniej był bogatym człowiekiem, teraz został milionerem, czyli można powiedzieć odniósł taki pełen sukces w swoim życiu zawodowym. Ale to, co też jest w książce podkreślane, o nim nikt się nie wypowiada źle, on ma bardzo dobrą opinię jako człowiek i też często podkreślana jest w książce ta jego opinia o tym, że biznesmen powinien jakby charakteryzować się taką odpowiedzialnością społeczną swojego biznesu wobec społeczeństwa. I mnie to ciekawi, jak pan myśli, skąd się to u niego wzięło? Była tam co prawda wzmianka, że jego przodkowie żydowscy, nie wiem, czy to ojciec Mosze, czy dziadek, roznosili, pomagali biednym mieszkańcom Sidry niezależnie od wyznania, tak anonimowo zupełnie, ale czy coś jeszcze mogło na to wpłynąć? Przecież ten świat amerykański jest taki dosyć drapieżny i taka postawa nie jest charakterystyczna dla Stanów. Tytułem wprowadzenia do książki to chciałbym najpierw zacząć od takiej swojej osobistej historii związanej z Sidrą i z tą książką. Mianowicie w 2017 roku w ramach klubu przewodników turystycznych zorganizowałem taką wycieczkę pociągiem po Podlasiu do Sidry. Ona cieszyła się dosyć sporym powodzeniem. Spora grupa ludzi się zebrała, mimo że to był lipiec i dosyć upalny dzień. Wędrowaliśmy uliczkami tego urokliwego miasteczka, chociaż rzadko odwiedzani przez turystów. No ale wówczas ja o Paulu Baranie nic jeszcze nie słyszałem. Natomiast byłem tak podekscytowany tym powodzeniem tej wycieczki i przygotowaniem do niej, że napisałem artykuł o Sidrze na swoim blogu. No i dzięki temu artykułowi usłyszałem po raz pierwszy o Paulu Baranie. Wtedy dyskutowaliśmy e-mailowo. Pan napisał, że szuka informacji o rodzinie Baranów, że Moshe Baran, czyli ojciec Paula, który urodził się jako Psachia Baran, Paul to już jest imię zamerykanizowane, pracował w młynie w Sidrze. I no ja myślę, że ta moja niewiedza na temat Barana to nie była odosobniona. Myślę, że większość, jeżeli nie wszyscy moi koledzy czy koleżanki przewodnicy również nie wiedzieli nic o Paulu Baranie. Ja chciałbym pana zapytać przede wszystkim, jak to się stało, jakie były początki, że pan zainteresował się osobą Paula Barana? Przecież miał pan na koncie już książki, można powiedzieć, podróżnicze, opowiadania publikowane w Nowej Fantastyce, książki poświęcone Stanisławowi Lemowi, czyli taki świat trochę związany z fantastyką. Na Paul Baran to jest trochę historia z innej bajki. Jak to się stało? Jak pan wpadł na tę osobę? Każda osoba, która interesuje się internetem i historią, prędzej czy później wpada na tą osobę, gdyż jest to taki powszechnie akceptowany fakt, że to właśnie ten inżynier wymyślił jakby te podstawowe założenia internetu, przy czym to jest taki bardzo już potwierdzony fakt, bo w pewnym momencie to tam stanęło na rozprzęgu noża i były o tym jakieś procesy, więc można z taką dużą pewnością w głosie powiedzieć, że spośród różnych osób, które rozważały tą koncepcję, pierwszą, która to opublikowała, no i wdrożono to według tego jego pomysłu. Natomiast właśnie długo była to taką dla mnie postacią jakoś taką tajemniczą, to znaczy tak o tym wiedziałem, ale tak jakoś wzruszałem ramionami. Wszyscy o tym jakby wiedzieli, że facet, który to wszystko wymyślił, urodził się w Polsce. I jakoś tak nagle spadło to nam jakaś taka myśl, że to jest jakiś absurd, że człowiek, który dokonał jednego z najważniejszych wynalazków XX wieku, urodził się w Polsce i tak poza tym nikt się tym nie zajmuje, zwłaszcza w Polsce. I w idealnym kraju, gdybym tak sobie marzył o jakimś idealnym kraju, to już od dawna w Polsce powinien być jakiś wydział informatyki, jacyś przedsiębiorcy, imienia Paula Barana, czy tam Paula Bejrena, na przykład w Białymstoku gdzieś powinna być jakaś tabliczka w ogóle, jakieś coś, co by to upamiętniało. Znaczy, gdyby wynalazca internetu przyszedł na świat, nie wiem, w Holandii, w Czechach, wszystko jedno, tam już byłaby ta tabliczka, już byłby ten pomnik, a u nas nic. To sami tu jesteście aktywistami społecznymi, więc sami wiecie, jak trudno jest ruszyć jakieś władze, żeby postawiły tabliczkę pamięci. Zwłaszcza kogoś, kto coś naprawdę osiągnął. Znaczy, Polska jest niesamowitym krajem, w którym uwielbiamy czcić właśnie, że tam legendarny polski inżynier, który wymyślił komputer, którego nigdy nie skonstruowano, co jest jakimś takim powodem do dumy. Na przykład on się w kółko gada, a nic nie gada o człowieku, który dokonał wynalazku, zrealizował go, wynalazł, wdrożono i tak dalej. Ale to już nie będę już w każdym razie wracając do tego, po prostu wpadłem na ten szalony pomysł, że moją następną książką powinna być książka
właśnie dla przybliżenia tej postaci, żeby, no i sam sobie chciałem odpowiedzieć na różne pytania z tym związane, bo mi tak jakoś, no, chciałem wiedzieć, kim był ten człowiek w ogóle, skąd się wziął. Jaka była Pana droga docierania właśnie do informacji o Polu Baranie? To znaczy jakoś tak właśnie, znaczy nie pamiętam skąd się o tym dowiedziałem, ale to jakoś, chyba w ogóle po prostu z jakiegoś jego oficjalnego nekrologu, że jego syn przekazał właśnie jakby wszystkie te archiwa do biblioteki Uniwersytetu Stanforda, więc tak sobie powiem się, właśnie w ramach właśnie tak zwanego researchu, czyli dokumentacji przejadę się do Stanów, więc był to też jakiś sympatyczny element tego pakietu. Znalazłem właśnie taki strasznie dla mnie kapitalny, taki bardzo ważny list, który on napisał do swojej matki. Napisał go z Kalifornii do matki mieszkającej na wschodnim wybrzeżu właśnie, że ponieważ on musi wypełnić kwestionariusz bezpieczeństwa, żeby dostać, żeby dostać takie zaświadczenie od tajnych służb, to znaczy od FBI, że można go dopuszczać do tajemnic państwowych, to musi bardzo drobiazgowo napisać życiorys, a że on nie zna podstawowych faktów na temat swojego życiorysu, no to właśnie tak napisał, mamo, skąd my właściwie jesteśmy? Mniej więcej taki list, mając jakąś mniej więcej 30 lat, no i ona mu właśnie tam odpisała, że pochodzimy z miejscowości Sidra. Ja wtedy tak strasznie podskoczyłem wtedy z Stanforda. Jaka Sidra? Bo zawsze myślę, w ogóle, moje pierwsze takie w ogóle, co to jest? Ja z kolei wtedy po raz pierwszy usłyszałem nazwę tej miejscowości, więc w ogóle tak natychmiast się wyciągnąłem telefon, żeby wpisać do Google Mapsów, taką ogromną ulgą odkrywając, że jest po słusznej stronie granicy, więc na szczęście, albo na nieszczęście jakoś strasznie nadal mnie nie korci, żeby odwiedzić Grodno. Więc poczułem pewną taką ulgę, że Grodno nie jest aż takie ważne w tej historii, żeby musiał do niego jechać, więc nadal nie było mnie tam i tak poczekam, aż tam jakaś będzie głęboka zmiana, to może wtedy odwiedzę. Na razie mnie tak samo nie ciągnie jak wtedy, że tak dyplomatycznie to powiem. No i właśnie ta mama mu przekazała jakieś takie pierwsze informacje na temat właśnie potencjalnych jeszcze żyjących krewnych. Natomiast no, była tam jakaś taka kompletna sensacja z tą Sidrą, że w ogóle nie wiedziałem, że istnieje miejscowość o takiej nazwie. Więc jak wróciłem z tej Kalifornii, no to z kolei właśnie pognałem do Białegostoku. Czyli tutaj, żeby z kolei przekopać, znaczy wyszukiwarką internetową można sprawdzić, jakie zasoby ma Archiwum Państwowe w Białymstoku, ale nie można do tych archiwów zajrzeć oczywiście przez internet. Więc fizycznie trzeba się pofatygować, więc jak przyjechałem się rzucić się z kolei właśnie na wszystko, co w tym archiwum mają na temat tej Sidry. No i tu już w ogóle pospadało na mnie tyle jakichś takich odkryć i objawień, że ja mogę teraz gadać bardzo długo na temat wszystkich tych kolejnych odkryć. No między innymi sprawiło, że wreszcie syn przestał mnie olewać, bo tak co jakiś czas pisałem na jakieś maile, że tu coś odkryłem, tam coś odkryłem, czy pan coś może wie na ten temat, nie odpisywał. Natomiast w archiwum właśnie tym państwowym znalazłem, i to był właśnie ten killer taki, że on już wreszcie mi odpisał, ten pierwszy mail, znalazłem najstarsze historycznie wystąpienie nazwiska Baran w postaci dziadka dziadka Paula, czyli pradziadka Davida, który żyje do dzisiaj w Filadelfii, czyli tego syna, w postaci spisu płatników podatku od nieruchomości właśnie w Sidrze jeszcze carskiego, więc jest napisany cyrylicą. No i tam widnieje ten Chaim Hirszowicz, czy już nie pamiętam, Chaim Hirszowicz, tak, dziadek Polski, ten dziadek. No i właśnie tak wysłałem, że no nie wiem, czy pana to interesuje, ale wygląda na to, że to jest najstarsze właśnie wystąpienie, najstarsza wzmianka historyczna w waszej rodzinie, to jest pański pradziadek. No i on już wtedy nagle odpisał w ogóle po prostu, tak w ogóle natychmiast. Przy czym właśnie mnie potem przywalił, co było z jednej strony miłe, a z drugiej strony musiałem książkę trochę od nowa pisać, bo przysłał mi mnóstwo listów, skanów listów, których nie oddał do tej biblioteki, bo były już takie bardziej dotyczyły spraw osobistych, czyli żony Ewelin, więc cały rozdział o Ewelin i o tej żonie to właściwie wszystko to, co dowiedziałem się od syna, dzięki temu mikroodkryciu, którego dokonałem tutaj w Białymstoku. Tu było kilka takich odkryć, ponieważ było to gigantyczne osiągnięcie dla Żyda podlaskiego, że w ogóle widnieje w spisie płatników podatku od nieruchomości, ponieważ Żydzi z zasady w Imperium Rosyjskim w ogóle nie mieli prawa posiadać jakiejkolwiek nieruchomości. Więc to, o czym była przekonana rodzina Baranów, że Moshe Baran miał młyn w Sidrze, tak o tym pamięta rodzina. To jest oczywiście nieprawda, gdzieś tam mam to nazwisko w tej książce, już nie pamiętam, on należał do... Ejnarowicz. Tak, należał do jakichś Polaków, ale oczywiście ci Żydzi to dzierżawili. Rzecz jasna, na tą sytuację byli jakby skazani w zaborze rosyjskim, bo też jak Państwo zapewne wiedzą, Białystok był w odróżnieniu od Warszawy, był bezpośrednio jakby częścią Rosji, znaczy był imperialnym miastem, więc w Warszawie była ta iluzja, bo w praktyce, jak to w Rosji,
prawo istniejące na papierze istnieje głównie na papierze, ale w Warszawie przynajmniej teoretycznie obowiązywał kodeks Napoleona w ogóle do czasów PRL-u, bo w II Rzeczypospolitej też tego nie zmieniono. Właśnie ten Chaim Hirszowicz na tyle był ważnym miejscowym biznesmenem, że dorobił się szopy na targowisku tak zwanego Saraju, więc płacił podatek jako dumny posiadacz szopy. Znaczy targowisko nie było jego, więc działka, na której stała ta szopa, nie była jego, więc w ogóle tak naprawdę to nie było jego, ale jednak podatek płacił. No więc z tego się bardzo cieszyłem. Plus właśnie takie następne moje mikroodkrycie było takie, że oczywiście, że moje takie pierwsze skojarzenie było takie, że kiedyś wreszcie to takie pierwsze pytanie, jak słyszymy właśnie o polskim Żydzie nazwiskiem Baran, no to takie pierwsze pytanie, które się nasuwa, to jest takie, ale jakie jest prawdziwe nazwisko, panie Baran-Steinfeld-Berg? Znaczy, jak się pan naprawdę przedtem nazywał? No i właśnie przy okazji okazuje się, że w ogóle nie było żadnego przedtem. To znaczy, że od momentu, od którego Żydzi już mieli obowiązek przyjęcia dziedzicznych nazwisk w Imperium Rosyjskim, ten najstarszy Baran, który się używał tego nazwiska, czyli ten Hirsch Baran, ojciec Chaima Hirszowicza, już się nazywał Baranem, więc coś łączyło z Baranem tego Hirsza Lejbowicza chyba, jeśli dobrze pamiętam, ale on już po prostu mówili na niego Baran, no, i w sumie tylko tyle o nim wiemy. Natomiast ocalała część papierów dotyczących dokumentacji podlaskich Żydów z tego powodu, że częściowo były to archiwa państwa pruskiego w tym krótkim okresie, kiedy to wszystko było zaborem pruskim. Był taki moment ulotny w historii, ale jednak Niemcy swoich własnych archiwów w związku z tym nie spalili. Więc konkretnie dokumenty na temat społeczności żydowskiej w Sidrze całkiem dobrze się zachowały, ale wyłącznie tego okresu aż to właśnie przed Napoleon ich pogonił, czyli okresu właśnie, kiedy to był zabór pruski. Ale właśnie w tych dokumentach znalazłem właśnie, to tak po raz kolejny podskoczyłem, to były dokumenty pisane taką szokująco współczesną polszczyzną, że w ogóle no, przebijanie przez tą cyrylicę odnalezienie tego Chaima Hirszowicza Barana trochę mi zajęło, tym bardziej to było wszystko taką kaligrafowane, nawet niezwyczajna cyrylica, to jak pisano te archiwa, ale te dokumenty, które pisała gmina żydowska w Sidrze po polsku, były w ogóle pisane taką pisemnym, kursywą, ale po polsku taką zupełnie. Znaczy, konkretnie tam mi wypadło nagle jakiś taki stos kartek, które wszystkie były jakimś zaświadczeniem, że ktoś nie zalega z jakimś podatkiem. I one wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo, że tam niniejszym zaświadczam, że jakiś tam właśnie Chaim Hirszowicz uiścił tam podatku ileś tam do dnia tam 2 maja 1804, na co się kreślę ręką moją własną. Tam jest jakiś właśnie tam, już nie pamiętam, też właśnie jeszcze nie ma nazwiska, jest tylko imię i patronimik, właśnie jakiś tam Mojsze Abramowicz i tam jest jakiś tam dana Sidra, tam powiedzmy 5 maja 1804, mniej więcej takie coś, ale to było dla mnie szokujące, że właśnie te dokumenty mają 200 lat, nawet więcej, a polszczyzna jest zupełnie współczesna, z jakimiś mikroskopijnymi różnicami, że zamiast J jest I w pewnym miejscu. No i to również rozstrzygnęło jakieś to pytanie, to znaczy skądkolwiek ten Baran wziął ten swój przydomek, to wygląda na to, że on po prostu płynnie mówi w języku polskim. Znaczy po prostu był na tyle, w ogóle ta rodzina była spolonizowana już jeszcze w ogóle zanim musieli się zacząć nazywać Baranami. Czyli już ten pierwszy Baran, o którym w ogóle, że wiemy, że istniał, to już on po prostu po polsku mówił Baran. Sam Psachija Baran urodził się pod koniec lat 20. w Grodnie. Tam rodzice wyjechali z Sidry w tym okresie wojennym. Tak, w 1915. Natomiast wiemy, że ojciec Pola Barana, Mosze, pracował w młynie w Sidrze, a jego dziadek Chaim Hirszowicz posiadał tą szopę w Sidrze. Tak. Czy dobrze rozumiem, że w tych latach do 1807 roku pan znalazł potwierdzenie, że Baranowie mieszkali w Sidrze, czy nie? Nie. Znaczy potwierdzenie, że mieszkali, znalazłem nie w Białymstoku, tylko wcześniej, bo właśnie znowu wracając do syna Davida, z okazji jego ślubu Paul Beilen bardzo się przyłożył do sporządzenia takiego solidnego drzewa genealogicznego. Z takiego prozaicznego powodu, że trzeba było wiedzieć, kogo wypada zaprosić na ślub, więc to drzewo genealogiczne właśnie, które spoczywa w tej bibliotece Stanforda, właśnie ma tam przy okazji
jakieś takie daty, kto się gdzie urodził albo umarł, na ile to się udało odtworzyć, więc z tamtego drzewa genealogicznego wiem, że ten najstarszy baran, o którym coś wiemy, właśnie już był baranem sidżańskim, cokolwiek to oznacza, czyli lokalnym, natomiast później takie boczne meandry tej rodziny i równoległej rodziny, która się pojawia, czyli rodziny matki Paula Bejrena, Anny Sereńskiej, zahaczają o Sokółkę, natomiast dalsi bracia tego młodsze zahaczają właśnie już bezpośrednio o Białystok, ale jakby ten interesujący mnie nurt tej rodziny mieszkał właśnie w Sidrze i był związany jakby z tym młynem, którego ruiny są malowniczą atrakcją turystyczną. My dzisiaj sobie używamy tych smartfonów, łączymy się jakoś z siecią internet, drogą radiową. Kto ma w domu jakieś połączenie światłowodowe, to przez światłowód się łączy. Co to znaczy, że Paul Baran wynalazł internet? Znaczy różni ludzie rozważali w tamtych czasach w ogóle samo istnienie, samą koncepcję sieci komputerowych, ale to ciągle jeszcze było wtedy science fiction bardziej. Bezpośrednie łączenie komputerów wiązało się z mnóstwem problemów technicznych, z których najważniejszy problem jest taki, że geniusz Barana zaczyna się właśnie w momencie, w którym założył, że należy zbudować sieć, która nie jest tak bezpośrednio, nie jest to sieć samych ze sobą komputerów, które istnieją, tylko postawimy specjalne osobne komputerki. Dzisiaj znamy to pod nazwą routera i te routery będą ze sobą gadały i ewentualnie gadają z tymi komputerami, ale to, co się zepsuje, to że wtedy najwyżej ten komputer docelowy straci łączność na chwilę z tym routerem, to się go zrestartuje. Robimy to może nie codziennie, ale regularnie to robimy, ale to była część jego takiej oryginalnej właśnie koncepcji, że powinna powstać specjalna sieć ze specjalnych komputerów, które niczym innym nie zajmują się tylko obsługą tej całej sieci. Jedna z jego najważniejszych publikacji, tych wewnętrznych właśnie, tego opisała swoją koncepcję, jest po prostu zatytułowana Dear Mr. Chruszczow, Drogi Panie Chruszczow. I to była taka właśnie, to było świeżo po kryzysie kubańskim, w którym mało co nie wybuchnęła ta trzecia wojna światowa wtedy, bo płynęły te rosyjskie statki w stronę Kuby, Amerykanie ogłosili, że otworzą ogień, Rosjanie ogłosili, że wtedy uznają to za początek III wojny światowej i odpowiedzą atakiem atomowym, więc było takie właśnie 11 dni, w których ludzie szli do łóżka, nie wiedzą, czy się obudzą, czy świat jeszcze będzie istniał. To wszystko się jakoś wtedy udało jednak pokojowo rozwiązać, ale było to trochę nerwowe. No i właśnie Baran jakby wysunął z tego taki wniosek, że potrzebna jest jakaś sieć, potrzebna jest jakaś sieć, która by ewentualnie przerwała tą wymianę ognia, znaczy w trakcie tej wymiany ognia, ale żeby w ogóle Amerykanie mogli tak ze sobą pogadać właśnie, że to co poddajemy się, no dobra, poddajemy się po pierwsze, a po drugie właśnie, że mogli wysłać takie pismo, drogi panie Chruszczow, poddajemy się. To była taka bardzo śmiała teza, w którą co jakiś czas ktoś tak robił, bo w ogóle w historii technologii widziałem parę takich momentów, że niesamowite osiągnięcia robi człowiek, który wie o tym, że za 10 lat komputery będą tak skokowo, szokująco potężniejsze i tańsze od tych, które są teraz. W związku z tym to coś, na co wszyscy mówią, to jest w ogóle niemożliwe, nie ma takich komputerów, to jest za drogie, to się nie opłaca, za 10 lat to będzie już opłacalne, ale właśnie takie myślenie o tym, co jest za 10 lat, niewielu ludzi wykazuje się jakby tą cechą, natomiast Baran już wiedział właśnie, że one będą rosnąć wykładniczo i że takich komputerów jeszcze nie ma w momencie, w którym pisze tę publikację, ale one będą pod koniec lat 60., jak zaczniemy to robić i on miał rację. Znaczy bardzo się sprawdziły te jego tutaj prognozy. No ale on się właśnie spotkał z mnóstwem właśnie takiego oporu, właśnie między innymi na zasadzie, że to jest w ogóle niemożliwe, że nie ma w ogóle jeszcze takich komputerów na rynku, bo faktycznie nie było, a jego odpowiedź, że pod koniec dekady będą, była taka nieprzekonująca. Drugi taki przykład ludzi, którzy zrobili to samo w tamtym okresie, ale w zupełnie innym projekcie, to jest program Apollo. Też kiedy on zaczął się to planowanie właśnie lotów na Księżyc, to założenie było takie, że astronauci będą posługiwali się pokładowym komputerem, który będzie im mówił, jak mają używać paliwa, żeby im nie zabrakło. Ale wtedy jeszcze nie było takich komputerów, ale założenia będą takie, że pojawią się pod koniec dekady i rzeczywiście były pod koniec dekady. Natomiast Baran musiał właśnie po pierwsze przekonać różnych ważnych ludzi co do tego, że ich jeszcze nie ma, ale będą za 5 lat. No i po drugie w ogóle wymagało to gigantycznej zmiany podejścia, że komputer może służyć jako narzędzie łączności. Co było zupełnie, znaczy dla człowieka w roku 1963 na przykład, który nawet interesował się technologiami, to było zupełnie bez sensu. Po prostu nie było wtedy żadnych sieci komputerowych, więc samo takie coś, komputer jako narzędzie łączności było zbyt odjechanym pomysłem. Główne jakby założenia Barana rzeczywiście były takie, że chciał przygotować właśnie jakąś sieć łączności, która przetrwa tą wojnę atomową w takim sensie, że nawet jak
połowa na przykład tych węzłów, połowa tych routerów przepadnie w wyniku uderzenia atomowego, to reszta jakoś się porozumie. Bo ta koncepcja, którą Baran rozwijał w Rand Corporation, ona nie doczekała się realizacji. I tutaj taki jest moment w książce, kiedy w 1965 roku Paul Baran odwiedza swojego przyjaciela Franka Eldridge'a Juniora, który pracował w Departamencie Obrony. Dlatego, że ta koncepcja opracowywana w Rand Corporation, gdzie pracował Baran, musiała mieć, żeby mogła zacząć działać, zgodę jakby 3 czynników: rządu, armii amerykańskiej, no i monopolisty telekomunikacyjnego AT&T. No i 5 lat batalii doprowadziło do tego, że praktycznie AT&T cały czas blokował powstanie tej sieci jako czegoś, co może być konkurencyjne dla ich sieci. AT&T to taki odpowiednik naszej telekomunikacji polskiej z tego czasu, kiedy był tylko jeden operator w Polsce. No i w tym momencie pan pisze, że to spotkanie z Eldridge'em, kiedy Baran celowo blokuje powstanie tej sieci, to była pewnego rodzaju intryga, że gdyby dalej forsował ten projekt, a AT&T go zbojkotowało, to na wiele lat zablokowałoby to rozwój późniejszej sieci komputerowej. Nie wiem jak wielu z Państwa właśnie ma tak sędziwy wiek jak ja, żeby jeszcze pamiętać, że kiedyś takie coś było jak rozmowa zamiejscowa, tak zwana błyskawiczna, na którą czekało się tylko 2 dni, dlatego błyskawiczna, one były ekstra płatne i to było gigantyczne źródło dochodów dla firm telekomunikacyjnych, że jak ktoś dzwoni do innego miasta albo do innego kraju w ogóle, to się za to płaci więcej. Znaczy dzisiaj już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że telefony kosztują generalnie, a w ogóle mamy darmowe minuty przeważnie, więc firmy, operatorzy telekomunikacyjni generalnie, jak wiadomo, oni już nie zarabiają na usługach telekomunikacyjnych, tylko na sprzedawaniu na smartfonów, to znaczy to jest dla nich najbardziej dochodowe, więc Baran najpierw się wykłócał z nimi o to, żeby to wdrożyć, ale kiedy jakby dotarło do niego, że całe działanie tej sieci będzie nadal zależało od instytucji, która jest materialnie zainteresowana w tym, żeby nic z tego nie wyszło, no to on uznał, że nic się nie uda, bo nic nie będzie działało, a potem wszyscy powiedzą, że próbowaliśmy, nie udało się i że to zablokuje całą tą ideę na lata, więc jakby z tej ścieżki, którą on ruszył, on definitywnie jakby wyciągnął metaforyczną wtyczkę, czyli zablokował to zupełnie właśnie w tym 65 i to jest taka pozorna, kompletna porażka, ale właśnie od drugiej strony właśnie tą sieć ogólnokrajową zaczyna inna instytucja, czyli DARPA, znaczy ta specjalna taka właśnie agencja do spraw zaawansowanych technologii militarnych Departamentu Obrony i oni już bo Rand Corporation jest jednak tylko think tankiem, to znaczy jakby jest dużo niżej w tej kolejności dziobania, to znaczy nie może nikomu wydać rozkazów. Ale czy pan myśli, że Paul Baran wiedział, przewidywał, że i tak ktoś będzie nad tą siecią pracował? Tak. Ten wątek nie jest pociągnięty w książce, tak przynajmniej dla mnie tak jasno, że on zaplanował intrygę, ale czy on był przekonany, że ktoś to będzie dalej kontynuował, bo to już nie on sam. On jednocześnie był częścią jakby społeczności naukowej, no więc on wiedział, że istnieją ludzie, którzy będą próbowali szukać na to jakiegoś sposobu. No więc po prostu uznał, że należy poczekać, aż ci ludzie znajdą sobie jakąś ścieżkę, która będzie miała jakby bardziej realną drogę. No i właśnie jakby kiedy już Departament Obrony osobiście z własnej inicjatywy się tym zajmował, to AT&T nie mogło tego sabotować. Znaczy AT&T po prostu dzierżawiło, właściwie trochę do dzisiaj na tej zasadzie działa wytworzył w ten sposób schemat, który do dzisiaj jest powielany, że firma telekomunikacyjna nie ma nic do gadania, po prostu ma udostępnić łącze określonej przepustowości i koniec. I jeżeli będzie sabotować, to będzie płacić kary umowne za to, że ta przepustowość nie jest taka, jaka jest. Znaczy firmy telekomunikacyjne w tym drugim układzie nie były równoprawnym graczem, tylko były zepchnięte po prostu jako podwykonawca. No bo jeśli mogę się wtrącić, bo ta sieć powstała dzięki ośrodkom akademickim później, to były tak zwane sieci akademickie. Tak, ale właśnie to pierwsze podejście, tam były jakieś takie 2 konferencje i pierwsza była kompletną porażką, a druga była sukcesem. Też teraz sobie nie przypomnę, ale właśnie ta która była zakończona porażką, właśnie kontynuowano w niej tą pierwszą ideę, to znaczy właśnie, że komputery tych uczelni akademickich połączą się same z siebie, co wszyscy fachowcy jakby wiedzieli, że to jest recepta na katastrofę, bo jeżeli tak po prostu połączymy te komputery w sieć, to właśnie to one się wszystkie zepsują po prostu i zamiast mieć sieć będziemy mieli po prostu mnóstwo niesprawnych komputerów. Natomiast właśnie między jedną konferencją a drugą, właśnie w tym DARPA, ktoś komuś to podsunął, a może to robimy to według pomysłu Barana. Różnica między jedną propozycją a drugą była taka, że uczelnie
nie będą musiały się podłączać tak po prostu swojego komputera, tylko dostaną w prezencie komputer, czyli dostaną w prezencie ten. Druga propozycja okazała się sukcesem. Jak już wzięli to według tej drugiej koncepcji, czy właśnie tej koncepcji wymyślonej przez Barana, to już wszystko poszło jakby z płatka. Jeszcze najważniejsze w tej koncepcji Barana to właściwie to, co on tak naprawdę wymyślił, ale to jest podstawą internetu, więc jest to jakaś tutaj tytuologiczna, jeśli chodzi o ten tytuł, że wymyślił internet, jest to. Znaczy nie było jeszcze nieużywane wtedy jeszcze tego słowa. To, co on konkretnie wymyślił, to... W książce jest sporo tych informacji o tym procesie tworzenia internetu. Też się to czyta dla mnie to było bardzo interesujące. To taka jakby trochę taka intryga kryminalna. Ale sam Paul Baran, no przecież on wyjeżdża z rodzicami jako mały chłopak do Stanów. Rodzice są świeżo emigrantami. Tam w pewnym momencie w książce się pojawia taka opinia. Ojciec mówi, że są rodziną bogatą, matka mówi, że są rodziną biedną. No prowadzi ojciec sklepik, tak? Czy można powiedzieć, to jest pierwsze pokolenie, on jest jakby tym pierwszym pokoleniem, który już od dziecka żyje w Stanach Zjednoczonych. No i taki chłopak z takiej rodziny pracuje przy projektach, które w zasadzie większość tych projektów, przy których pracował, zmieniły całkowicie świat. No, choćby, żeby wymienić pracę nad pierwszym uniwersalnym komputerem, czyli takim, który jest do wielorakich zastosowań, a nie tylko do jednego, nad tym komputerem Univac. Jak pan myśli, jakie predyspozycje osobowościowe czy inne czynniki mogły sprawić, że Baran trafiał tam, gdzie powinien trafić w swojej karierze inżynierskiej? Znaczy, no miał dużo szczęścia, od tego bym zaczął, bo w ogóle jakby należał do pokolenia, które no nieprzypadkowo jest nazywane właśnie wielkim pokoleniem Great Generation, które właśnie walczyło w II wojnie światowej, a kiedy jeśli nie zginęło, no to przy okazji dokonywało jakichś ogromnych właśnie osiągnięć. No to już oczywiście stawało przed gigantycznymi wyzwaniami. Natomiast oczywiście życie Barana jest po prostu takim przykładem amerykańskiego snu, takiego właśnie, jak ja najbardziej kocham. Uwielbiam te historie tak w ogóle, to znaczy uwielbiam je czytać u innych autorów, uwielbiam je w fikcji, w popkulturze, uwielbiam w biografiach prawdziwych ludzi. W każdym razie zaczyna się właśnie wszystko, oczywiście na tym Ellis Island, wysiadając z tego parowca, ci imigranci nie mają grosza przy duszy, mają tam 3 dzieci. Baran jest tak malutki, że mu błędnie zidentyfikowano płeć, znaczy wpisano go jako dziewczynkę, bo jest po prostu, znaczy wjeżdża do tych Stanów jako zawiniątko po prostu i właśnie, no i po prostu nic nie mają, a właśnie tak krok po kroczku. Idą naprzód. No i oczywiście Baran tutaj bardzo jakby temu szczęściu pomógł, no bo tak to się jakoś składa, jak tak czytam i piszę te biografie, to jakoś tak dziwnie się zdarza, że szczęście mają jednak zazwyczaj ludzie bardzo pracowici, ambitni, sumienni i tak dalej, bo po prostu inni ludzie mogli mieć to szczęście go nie zauważyć po prostu, natomiast Baran oczywiście korzysta z tych wszystkich okazji, które mu podsuwa życie. No tak, w odpowiednim momencie zmienia pracę, w odpowiednim momencie chwyta się kolejnego projektu, zarzuca tamten. Ale nie zmienia pracę na przykład dlatego, że chce podążać, że już czuje, że w tym miejscu się już wszystkiego nauczył i chciałby się uczyć czegoś nowego, więc wydawałoby się, że rynkowa premiera pierwszego komputera na świecie to byłoby coś, co powinno być, nie wiem, na pierwszej stronie gazet, natomiast właśnie to New York Times gdzieś tam na głębokiej stronie jako taką ciekawostkę, to były takie 2 zdania i to tylko takie widać, że takie 2 zdania napisane przez kogoś, kto w ogóle nie wie o co chodzi. Napisał coś, że wysoki na 2 pięter geniusz, który być może zrewolucjonizuje prowadzenie spisu powszechnego. Kropka. W ogóle. To są takie 2 zdania, że firma zaprezentowała. I już, to wszystko w ogóle, to wszystko, co New York Times zauważył z tego, że wprowadzono na rynek pierwszy komputer. A i tak pierwszego łącza internetowego, to już w ogóle nawet nie zauważył. Tam w ogóle nie było żadnego dziennikarza. Tu przynajmniej firma zrobiła jakąś premierę i przyjechali jakieś dziennikarze właśnie, odwalili po prostu taką, manianem, że tak powiem, nawet się specjalnie nie interesując tym, co się stało. W każdym razie Baran rzeczywiście przy tym jest, nie jako ważna osoba, ale przy tym jest. Robię tu pewien taki malutki przeskok, bo tam ma przed jego pierwsza taka zbrojeniowa działalność, czyli pracuje przy systemie telemetrii dla pierwszej rakiety balistycznej, która właśnie ma telemetrię, czyli można, czyli taki system, w którym wiadomo, gdzie ta rakieta jest i można jej wydawać polecenia, że ma jakimiś zygzakami lecieć. Ta rakieta nazywa się MGM-1 Matador i przez chwilę właśnie bardzo przesunęła wyścig zbrojeń w stronę Amerykanów, bo Rosjanie jeszcze niczego takiego nie mieli. Tu właśnie anegdota Paula Barana, tylko ponieważ on miał ogromne poczucie humoru, więc jego anegdoty to opowiadał między innymi swojemu synowi, a także w różnych wywiadach. Ja
Biuro jest z taką szczyptą soli, ponieważ po prostu to był gawędziarz, to był kawalarz, więc nie wiadomo, co się wydarzyło naprawdę, ale szalenie podekscytowany tym, że udało się uruchomić tą telemetrię w tej rakiecie właśnie Werner von Braun, słynny nazista, który właśnie przyczynił się walnie do amerykańskiego programu rakietowego, bo był jednak ekspertem od silników rakietowych. Bardzo podekscytowany klepie tego Żyda z Podlasia właśnie w plecy i mówi, gdybyśmy to mieli, wygralibyśmy wojnę. Ale to jest za ładne, żeby było prawdziwe. Jeden z najbardziej cenionych na wschodnim wybrzeżu specjalistów od usuwania szumów z taśmy magnetycznej. I to jest okres, w którym właśnie magnetofony generalnie podbijają szturmem rozgłośnie radiowe, które też się gwałtownie rozwijają w Stanach Zjednoczonych, więc nagle Baran jeszcze przed 30, właśnie to jest taki amerykański sen, który on na początku jest młody, zdolnym inżynierem, a w tym momencie już jest po prostu, zdaje się, że właśnie można go już traktować jako już w ogóle właśnie bogacza, takiego zdecydowanego, ponieważ po prostu jest w mieście, w którym dynamicznie się rozwija właśnie początkująca telewizja, początkujące radio, on jest takim jednym z 2-3 ludzi, którzy najlepiej potrafią tak skonfigurować ten sprzęt audio, żeby jak najmniej w nim było szumu. W związku z tym on praktycznie, te rozwijające firmy zapłacą mu tyle, ile on chce, więc on właśnie wtedy jakby, no, może robić co chce w życiu. No i pojawia się tu właśnie piękna historia miłosna, czyli z powodu miłości, nie wiem czy będziemy o tym mówić, przenosi się do zachodniego wybrzeża, gdzie właśnie w końcu trafi do Rand Corporation, zacznie zajmować się internetem, ale właściwie może, to jest taki jego moment, taki zakręt życiowy, który może robić absolutnie naprawdę wszystko w tym Nowym Jorku. Bo jest to troszeczkę białostocka historia, troszeczkę podlaska, ale równocześnie jest bardzo amerykańska. Tak, więc znaczy, już to powiedziałem, ale to będzie to się wracała referencja, to jest taki naprawdę prawdziwy amerykański sen, to znaczy właśnie, że przyjeżdżają bez grosza przy duszy, a potem właśnie ten Baran tam wprowadza na giełdę 3 spółki, których kapitalizacja przekroczyła miliard i jedna, która się zatrzymała na 600 milionach, więc właśnie takie naprawdę od zera do miliardera po prostu. Paul Baran w końcu przestał pracować dla kogoś, założył własną firmę, jedną, drugą, trzecią, wcześniej był bogatym człowiekiem, teraz został milionerem. Czyli można powiedzieć, odniósł taki pełen sukces w swoim życiu zawodowym. Ale to, co też jest w książce podkreślane, o nim nikt się nie wypowiada źle, on ma bardzo dobrą opinię jako człowiek i też często podkreślana jest w książce ta jego opinia o tym, że biznesmen powinien jakby charakteryzować się taką odpowiedzialnością społeczną swojego biznesu wobec społeczeństwa. I mnie to ciekawi, jak pan myśli, skąd się to u niego wzięło? Była tam co prawda wzmianka, że jego przodkowie żydowscy, nie wiem, czy to ojciec Mosze, czy dziadek, pomagali biednym mieszkańcom Sidry niezależnie od wyznania, tak anonimowo zupełnie, ale czy coś jeszcze mogło na to wpłynąć? Przecież ten świat amerykański jest taki dosyć drapieżny i taka postawa nie jest charakterystyczna. No właśnie, natomiast więc dla Barana, ukształtowanego jakby w świecie właśnie jednak podlaskich Żydów, że wróćmy do tego tematu, to było po prostu najważniejsze, że jakby ideałem życiowym jest to, żeby być mężem w tym, co robisz po prostu. Wszystko jedno, akademia, literatura, poezja, biznes, wynalazki, internet, technologia. Możesz się uważać za człowieka spełnionego, jeżeli tak o tobie będą inni mówili, że to jest poważna firma, to jest poważny człowiek, godny zaufania, filar swojej społeczności i tak dalej. Męż. Mojsze Baran, czyli ojciec Paula Beirena i dziadek Davida, przekazał właśnie jakby wspomnienie, które David z kolei opowiedział mi w Filadelfii, które jest wspomnieniem bezimiennym, że wydarzyło się to w jakimś mieście, no bo chodziło po prostu konkretnie o pogrom w Boże Ciało 1906 i Mojsze Baran, który był jego naocznym świadkiem, bo ten jego brat jakby tutaj mieszkał w Białymstoku, uczestniczył, był jednym z gości w orszaku weselnym, którego jakby tą młodą parę kozacy w ogóle zabili po prostu na oczach wszystkich na ulicy, więc gdzieś tam w ogóle da się ustalić, jaka to jest ulica. Natomiast właśnie to jakby tak wygląda standardowy pakiet wspomnień ze Starego Kraju, który dziadek, który stąd wyjechał, przekazuje wnukowi, który jest dzisiaj takim statecznym dżentelmenem, który mieszka w Filadelfii. To jest taka mikropaczka traum, które zapewne przekaże następnego pokoleniu, w którym pojawiają się właśnie miasta bez nazw, ulice bez nazw, wydarzenia bez dat, które my potrafimy datować, no bo jakby dla nas ta historia jest jakby linearna, nie składa się z oderwanych wspomnień, a dla nich się składa z oderwanych wspomnień. Plus właśnie jest jeszcze kilka oderwanych wspomnień, które też można było lokalizować właśnie gdzieś tam.